Witam serdecznie, moi drodzy, siemaneczko w ten niedzielny, świąteczny wieczór. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Witam. Witam już pierwsze osoby, które się pojawiły na naszym tutaj kanale. Siemaneczko. Witam. Witam Szymona. Witam tutaj na pionowym streamie również osoby. X-Roblox Gamer, witam, siemaneczko. Witajcie moi drodzy. Jeżeli jest muzyka za głośno, dajcie synka, to ją troszkę przyciszę. Witam jeszcze raz, słuchajcie. Tak myślałem, co zrobić na takiego streama. Dawno nie puszczyliśmy nic ciekawego. Nie miałem czasu, dużo pracy. Mam nadzieję, że nie mieliście mi za złe, że nic nie było. Mariusz, witaj, siemanko, witaj na pionowym streamie. Ale jak to się mówi, mamy święta, mam trochę wolnego czasu. No to postanowiłem dzisiaj dalej sobie jakiś temat puścimy typowo z Arduino. Ale tak jak widzicie na miniaturkach, dzisiaj zajmiemy się naprawą Arduino. A mianowicie mam tutaj Arduino Uno. Ono posłuży nam jako, nazwijmy to, stacja bazowa. A tu mam na chwilę obecną 3 uszkodzone. A dokładnie może nie uszkodzone, a po prostu problematycznym bootloaderem. Nie chcą się prawidłowo zgłaszać te moduły. Tak więc posłużymy się Arduino Uno do przeprogramowania tych modułów i je po prostu wskrzesić. Więc mamy nadzieję, że temat się powiedzie. Poczekamy sobie jeszcze chwilkę, jak tutaj reszta towarzystwa się naszego pojawi na kanale. Bo oczywiście wiadomo, święta, gości, rodzina, znajomi. Powiadomienia też, jak to w przypadku YouTube'a bywa, często nie przychodzą na czas, albo co ciekawe, czasami w ogóle one nie dochodzą, mimo załączenia wszystkich tam tych dzwoneczków, nie dzwoneczków, opcji, aby powiadamiać o nowej materiale, nowym streamie. Tak więc dzisiaj zajmiemy się, moi drodzy, właśnie próbą naprawy tych Arduino. Wiem, że je idzie naprawić, bo ja już pilnie potrzebowałem jedną sztukę, to na kolanie przeprogramowałem ją sobie telefonem. Podłączyłem kabelek pod USB, mały programator, konwerter USB RS232 i przeprogramowałem po prostu sobie za pomocą telefonu. Na szybko podziałało, nie było problemu. A że tutaj mówię, mamy Arduino Uno, na razie 3 moduły. Tu w pudełku, tak jak mówiłem, mam jeszcze resztę tych modułów, które będziemy ratować tutaj na naszym streamie dzisiaj. A zapewne zapytacie, moi drodzy, po co to robimy? A mianowicie po to, że chcę zbudować 2 testery, takie malutkie testerki do elementów, które to czasami wykorzystujemy w naszych projektach. No i się zdarzyło, że elementy, a dokładniej rejestry przesuwne, które miałem gdzieś tam z odzysku, po prostu wylutowane z płytek, no były czaśnięte. No. Byłem świadom tego, że elementy były sprawne, a się okazało, że niestety rejestr przesuwny, który stosowałem w naszym jednym z projektów, cholernie mocno się grzał, robił po prostu prawie zwarcie, nie chciał prawidłowo funkcjonować, to jest kolejna rzecz, głupiał. Innego tutaj określenia na to nie można mieć. No i w końcu się skończyło tym, że trzeba było to po prostu zmienić. Na szczęście miałem kilka innych jeszcze układów w zanadrzu, tak więc nie było problemu, aby to ogarnąć. Słuchajcie, pierwsza rzecz, tak aby uratować, no przeprogramować te płyteczki. One są wszystkie te same.
Nano w wersji na micro USB, mini USB, czyli to są też takie lekko prostokątne z lekkim pochyłym złączem USB, nie USB-C, nie micro USB. Tak więc jak będzie potrzeba, to po prostu gniazdo wylutuje, podlutujemy się gdzieś tu od spodu pod konwerter i mamy do przelotki USB-C i jest to w użyciu. Pierwszą rzeczą, którą musimy, słuchajcie, moi drodzy, zrobić, ja już mam tutaj przygotowane okienko Arduino ISP. Tak, wykorzystamy sobie gotowy program, który jest w Arduino IDE. On się nazywa Arduino ISP. Po prostu wchodzimy tutaj w plik, przykłady. To jest tak zwany przykład numer 11, Arduino ISP, i tu jest tylko jedna opcja, Arduino ISP. Tak więc jeżeli to wybierzemy, załaduje nam się takie magiczne okienko. Ja bym zaraz tutaj, moi drodzy, to okienko poudostępniam. Poczekajcie. Zróbmy tak, żeby tutaj widzom na naszym pionowym streamie to okienko ładnie uruchomić. Już tutaj zobaczmy, czy to jest. O, to jest to, co już tutaj widzowie na pionowym streamie widzą. Teraz sobie tutaj odpalimy u nas też, aby chłopacy mogli tak więc macie tutaj u góry nasze wspomniane okienko i jest to typowo związane właśnie z programowaniem tego naszego tutaj Arduino Uno. Ja już mam je wstępnie ustawione i wyzerowane, czyli wgrałem sobie domyślnie klasycznego Blinka, czyli ten taki zwykły program, który, jak to się mówi, mruga klasycznie diodą. Czyli tutaj po podłączeniu kabelka USB, mam tutaj ten przewód taki dosyć krótki, może to będzie widać. O, mam to odpalone. O, i tutaj mruga nam blink. Tak więc w tym momencie ja wgram do tego naszego Arduino. Tutaj jeszcze sprawdzę, czy się dokładnie ustawiło tak, jak powinno. COM9, Arduino Uno. Lecimy z programowaniem. W tej chwili właśnie wgrywam ten szkic, który macie okazję zobaczyć na podglądzie. Mały program, szkic, kilkanaście kilo. O, już skompilowało, już go wgrało. Czyli nasze tutaj Arduino, to, które mam tu właśnie w tej chwili na biurku, jest zaprogramowane programatorem ISP. To na pierwszy rzut oka możemy wziąć to małe Arduino. I teraz tak, mamy dwa sposoby, jakby nie patrzeć, słuchajcie, programowania tych płytek. Możemy się podpiąć pod poszczególne tutaj piny. Mam taki mały tutaj szkic obrazka. Poczekajcie, zaraz wam tutaj wrzucę ten obrazek. I tutaj też jest to właśnie takie Arduino, jak tutaj trzymam w ręku. Proste, nieskomplikowane. Ono nie ma gold pinów wlutowanych, to od razu wam mówię. Jest po prostu nówka, cewka, finkiel wyciągnięta z woreczka antystatycznego. I tutaj na tym rysunku, jak widzicie, są złącza programowania. Mamy
MISO 5V, STK, MOSI, Reset i GND. Możemy tu wykorzystać, jakbyśmy mieli wlutowane piny, tak jak mamy tutaj, w tych przypadkach, tu już mamy wlutowane. Ja ich nie lutowałem. Takie po prostu zakupiłem z lutowanymi już tymi gold pinami. I nasze Arduino Uno również posiada te piny. Tutaj są te 6 gold pinów. Można do nich się podpiąć albo wykorzystując przewody, takie zwykłe przewody kolorowe, jak mam tutaj, albo możemy się pokusić do takiego hardcora, że dociśniemy się po prostu tutaj naszego układu i mamy taką kanapeczkę po prostu zrobioną. Najważniejsze, że płytka jest dociśnięta i złącze programowania jest na swoim miejscu. I teraz do tego jeszcze będziemy potrzebować jedną rzecz. Poczekajcie. Będzie nam potrzebny jeden kondensator. 10-22 mikro, coś tego pokroju. Tak, aby móc to odpowiednio sprzężyć sobie z Arduino Uno złącze właśnie resetu. Czyli tak jakby nie patrzeć, mamy wykonany pierwszy krok, czyli wykonaliśmy sobie programowanie Uno jako ISP. I to już jest zaprogramowane i ta płytka bazowa nasza tutaj działa już jako programator. W tej chwili musimy, tą płyteczkę już wiadomo mamy wciśniętą, czyli będziemy się bawić programowaniem przez to złącze, bo jak nie, to byśmy musieli tu wpinać po prostu w te piny i mamy to niemalże to samo. Ale dodatkowo musimy podpiąć kądzia 10 mikro. Nie mam tutaj takiego kądzia, z tego co widziałem, 22 mikro. Spokojnie wystarczy. Chyba że znajdę jakieś 10 mikro, ale tu w naszych tych różnych elementach można dużo rzeczy znaleźć. Są to po prostu części, które wrzucamy z różnych zestawów, które gdzieś były po prostu ściągnięte, niewykorzystane. To jest 22, 100 mikro to jest za dużo, 100 mikro również za dużo. Mam ostatnio trochę gratów, bo parę rzeczy naprawiałem, nie było okazji do robienia streamów niestety. Znowu 22. Dobra, może być też to 22, nie będziemy się tutaj od 10 mikrofaradów, jak to się mówi, kłócić. Teraz tak. Oczywiście musimy pamiętać o polaryzacji. Jest tak, nasze złącze reset jest tutaj. Jest ono opisane, jest to trzecie złącze od tej strony, od góry. I teraz tak, do złącza reset musimy podłączyć tak oczywiście tego naszego kądzia. Zobaczymy, czy to się uda, bazując na... Nie. Najlepszym sposobem będzie po prostu podlutować się po prostu pod płytkę, więc nie będzie to najmniejszy, słuchajcie, problem. Oczywiście musimy pamiętać o polaryzacji. To od razu Wam mówię, bo podłączenie odwrotnej polaryzacji, jeżeli chodzi o zasilanie, to raczej tutaj wspominać nie muszę, czym to grozi, czyli wyszczał i
kondensator może nam po prostu wylecieć. Riki, siemaneczko, witam, siemaneczko Riki. Tak więc tutaj sobie, słuchajcie, zrobimy taki myk, że ja się po prostu podlutuję podpinę w Arduino. Sobie to nałożę świeżej cyny i masę mamy tutaj. To sobie możemy albo ten, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Dobra. I sobie tutaj lekko podcynujemy tego naszego kondensatorka, jego wyprowadzenie. Dobra, jest. Mamy to. No i teraz oczywiście podłączymy, czy tam podlutujemy tego kondzia pod naszą tutaj płytkę. Plus do resetu. A minus do minusa, który też tutaj sobie podcynowaliśmy. To się mówi, mogliśmy dać na kabelkach czy na innym rozwiązaniu, ale nie chcę się specjalnie kabelków tutaj przerabiać, kombinować. Dla mnie to nie problem. Podlutujemy, zrobimy to dobrze. Przynajmniej mam pewność, że będzie to działało. Tak więc mamy podłączony kondensator 22 mikro akurat pod reset. Jak widzicie, minus do minusa. Tak jak mówiłem, reset jest tutaj u góry, trzeci od góry, więc pod resecik jest to podpięte. Nasz Arduino już tutaj siedzi. W tej chwili podpinam pod nasze USB. OK, mamy komunikację, że się zapaliło i teraz w naszym Arduino IDE, jak to mamy wykonane i połączone, w naszym, teraz poczekajcie, czy pojawiło się to okienko, które... Dobra, to czekajcie, tu wyłączę ten obraz, żeby się nam nie... O, dobrze. Czyli mamy naszą część programowania ISP Arduino wgraną do UNO. Arduino Nano jest podpięte pod złącze do programowania i teraz musimy, jak to się mówi, wykorzystać naszą płytkę bazową, czyli to Arduino Uno, jako nasze Arduino do programowania. Będzie to na środku bardziej. Możemy sobie to wykorzystać. O, kamery to widzą, jest dobrze. I teraz tak, w Arduino IDE, w naszym tutaj okienkach, musimy sobie wybrać jako naszą płytkę bazową płytkę Arduino Nano. Procesor 328P, taki tutaj mamy. Nie wiem, czy akurat to u Was będzie widoczne to, co wybieram z pozycji menu. Nie widać tego. A to jest właśnie urok udostępnienia okienek. Jeżeli mamy wybrany oczywiście procesor Atmega 328P, takie są tutaj właśnie siedzą na tych programatorach, to kolejnym krokiem, jakim jest, to musimy pamiętać też o tym, żeby wybrać, że programator jest jako Arduino ISP, czyli nasz tutaj
programator, który mamy zrobiony z Arduino, czyli z tej naszej płytki bazowej. I teraz, jeżeli to mamy zrobione, wybieramy w narzędzia i wypal bootloader. Klikamy, leci wypalanie, co widać po prostu, że jest komunikacja. Mamy teraz jakiś, w tej chwili dostaliśmy error. Tak jakbym połączenia nie miał. O! Teraz jest. Jeszcze raz. Znowu mam jakiś error. No to sobie zróbmy, że anulowany przez użytkownika i jeszcze raz. Mamy problem z tą małą płyteczką. Po tym złączu nie chce się nam ona programować. Lecimy jeszcze raz. Wypal bootloadera. No, niestety, jak widzicie, mamy jakiś ząg, który nie chce i nie umożliwia nam prawidłowego przeprogramowania tej małej płyteczki. Dobra, wiecie co? Tą płyteczką małą zajmiemy się za chwilę. Czyli ta jest jakaś problematyczna. No to lećmy tymi małymi. Tutaj niestety musimy skupić się na pinach dodatkowych, z tego względu, że musimy połączyć się między sobą i płyteczki przeprogramować, bo tu już mam wlutowane gold piny, nie mam tej przelotki żeńskiej, mam 2 razy męskie piny. A żeby teraz to połączyć, to tak jak tutaj mówiłem, na naszym Arduino, tym Uno, musimy się podpiąć pod 5V, GND, złącz pin D11, D12, D13 oraz reset pod D10. No to co? Lecimy. Lecimy sobie teraz tak. Plus 5V. Mamy V in. Masa 5V. Dobra. Masę sobie zrobimy czarnym przewodem. Będzie łatwiej. Mamy masę podpiętą. Reset jest tutaj. Nie ma problemu. Podpięty. Nie, to jest pod D10. Sorka. Nie ten pin, nie w to miejsce. Tu. 8, 9, 10. Kazik, dzięki za suba. Dzięki wielkie. Pod 10 i teraz tak, 11 to sobie już tutaj lecimy kolejnym
12. Dalej. Jest i 13. Jak mówiłem, tu akurat teraz nie stosujemy tego złącza do programowania. To sobie spróbujemy jeszcze tą płyteczkę, którą próbowaliśmy przed chwilką i jakiś błąd została. Nie wiem czemu. Później spróbujemy zrobić. Najpierw skupmy się na kolejnych, bo tych płytek mam całe mnóstwo właśnie. Teraz tak, nasze Arduino już tu zostało podpięte, nasze Uno. I teraz musimy to samo zrobić na naszym Arduino Nano. No, powiem Szymon, no jest to czasami takie upierdliwe, nazwijmy to, ale w naszym tutaj przypadku miałem temat taki, że trafiłem na serię właśnie tych Arduino, które były po prostu czaśnięte, tak bym to powiedział, i po prostu nie mają niestety no, bootloadera. Jest problem, że nie chce to prawidłowo na nich po prostu działać. I wiesz, no szkoda mi to wyrzucać, kombinować, no to postanowiłem, że je sobie naprawimy. I to idzie naprawić bez najmniejszego problemu. Tutaj teraz Wam podmieniłem obrazek już na poziomym streamie. Przechwytywanie. Tutaj też podmienimy. Źle, nie to okno, tylko gdzie tu jest obraz? O. Teraz Wam zamieściłem miniaturkę, zdjęcie, jak wygląda rozkład pinów tego właśnie Arduino. I tutaj jak sobie zobaczymy, jest to D10, D11, D12, D13 i to są piny, które są dla nas właśnie potrzebne dla programowania. Mamy oczywiście też potem piątkę, reset i GND. Tak więc możemy za chwilę się wziąć i zacząć bawić właśnie w podpinanie tych pinów. Trochę zmniejszę, tak abyście widzieli, jak to będzie wyglądać, i mam nadzieję, że teraz jak sobie tego podłączymy, to będzie nam to, wiadomo, działać. Czerwony i czarny to jest nasze zasilanie. Czarnym minus, czerwonym jest plus. Jeszcze mam dobre oczy i to w miarę widzę. Tu mamy czerwony jest plus, masa jest tu. Brązowy mówiłem, że to będzie nasz reset. No to reset jest tutaj. Czyli naszą płyteczkę tą już zasilania mamy podłączone. Teraz zostały do podłączenia nam piny typowo 3 związane z tą częścią programistyczną, czyli D11, D12 i D13. I teraz tak, to będą oczywiście po drugiej stronie piny. D12, D11 i D13 mamy z tej strony. Dobra, i teraz tak. D13, czyli nasz fioletowy. To z tej strony. D12 to jest szary.
i D11 biały. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać, ale to jest biały, szary. Tak więc mamy naszą płyteczkę podłączoną. Teraz możemy się skupić ponownie na Piotr Nowak, a ja w imieniu wszystkich elektroników polecam kupić dobre tabletki, bo naprawdę nie ten kanał i nie te tematy tutaj. I panu podziękujemy. Dobra, mamy ładnie podłączone. No to co? Odpalamy. I możemy, słuchajcie, spróbować wypalić bootloadera. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to powinien nam ten się ładnie przeprogramować. No i mamy kolejny błąd. Możliwe, że trafiliśmy na płyteczkę, którą już naprawiałem. Unable to write. Chyba że nasze Arduino Uno zrobiło restarta, bo jest zbyt duży kondzio podpięty. Możemy spróbować jeszcze jedną rzecz. Wybrać Alt Bootloader. O, i leci. Poleciało, ale w pewnym momencie się znowu wysypało. Ja chyba dałem zbyt duży kondensator na tym naszym Uno. Będę musiał zaraz poszukać małego kondzia 10 mikro. Bo boję się, że to będzie niestety nasz problem. Spróbujmy jeszcze raz z kolejną płytką.
Dobra. Jeżeli na tej płytce się też nie uda, zacznie nam coś wariować nasz programator, który sobie zrobiliśmy, to muszę wziąć zmienić też mamy problem. Mi się już po prostu powoli nie podoba to życie. Dobra, weźmy kolejną. Tak, tutaj Szymon zaznaczył, że jest to czarna magia dla niego akurat. Dla mnie akurat nie za bardzo, zbyt długo już w tym tematach siedzę. Problem, który u nas teraz występuje, jest związany z tym, że dochodzi do pewnego momentu i nagle się układ resetuje, a nie powinien się tak resetować. Teraz wziąłem kolejne Arduino Nano, które na 100% wiem, że jest z walniętym bootloaderem. Bo wszystkie te, które miałem w woreczkach, to one były już trafnięte, nie chciały działać, nie szło ich zaprogramować, były z nimi mega problemy. Tutaj widzę że ten próbuje też jest problem. Zmieniamy tego kondensatorka, słuchajcie, bo mi się to już tu nie podoba. Tak się nie powinno to zachowywać. Idę po kądzia 10 mikro. Będzie wtedy dla nas pewniejsze, że to będzie działało. Dobra, mam kądzie, zaraz sobie znajdziemy prostego, małego 10 mikro. O, 10 mikro na 25 V. Wiecie, to podłączenie na pewno działa. Nie ma najmniejszych problemów, bo już, tak jak mówiłem, parę płytek uratowałem tym sposobem i to na pewno działa. Dobra. Tego sobie zaraz tu podlutujemy. Ten to jest akurat, tak mówię, już typowo 10 mikro. O, Marek się pojawił. Siemaneczko, cześć Marku, witaj.
Spoko, Mareczku, witaj, witaj. Dzisiaj też tak nic sensowniejszego, jakiś większy konkretu, po prostu wziąłem się za naprawę tych Arduino, które tutaj leżą u mnie. Z tego względu, że na jednej z tych płytek, które tutaj mam, będziemy budować programator do kostek Etini 85. I nie chcę specjalnie tracić, wiadomo, Arduino Uno do tego. Więc mam tych kostek, czyli tych płytek nano, tak jak mówiłem, całe mnóstwo tutaj leżą. Większość z nich jeszcze jest po prostu nawet nie otwarta, ale tak jak mówiłem, one mają jeden feller. One są ze sztachniętym, nazwijmy to, bootloaderem, którego trzeba ponownie wypalić. Dobra, jak widzicie, podmieniłem kądzia na linii resetu. Mam nadzieję, że wszystkie piny są dociśnięte, nic się tutaj nigdzie nie... Jest zasilanie, świeci się na zielono. Dobra, próbujemy wypal bootloadera. O, i mamy wypalonego, czyli jak widzicie, zmieniłem kondensator na 10 mikro, podziałało, mamy płyteczkę, jak to się mówi, tutaj widzę, że mi nie kontaktują przewody, bootloader jest wypalony i w tej chwili to Arduino jest czyste. Ja się posłużę, bo to co wam mówiłem, to jest na złącze USB mini, czyli to jest takie specyficzne, jak widzicie, złącze USB. Podepnę się, to jest mój kabel od kamery Sony akurat. Jeszcze miałem taką i mam jeszcze tą kamerę, tylko muszę dać do serwisu akurat. Profesjonalna kamera, ma już swoje lata, ale niestety jeszcze komunikacja z kartami jest właśnie po tym złączu. I teraz, jak ja sobie to rozepnę, to Arduino teoretycznie powinno się ładnie zgłosić nam i umożliwić zaprogramowanie. Ono jest puste w tej chwili, bo ono jest wyzerowane. Tu mam kolejną zakładkę z naszym blinkiem. O, zgłosiło się jako COM15, super. Nie Arduino Uno, bo to jest Arduino Nano. I programujemy, słuchajcie. Jest zaprogramowane, działa. Jedną płytkę, słuchajcie, mamy uratowaną, żeby nie było, proszę bardzo. Blink działa, dioda na czerwono nam tutaj, jak widzicie, mruga, proszę bardzo. Czyli jedną płyteczkę mamy, słuchajcie, uratowaną. Czyli tak jak mówiłem, nie jest to nic skomplikowanego. Teraz możemy, przy okazji sprawdźmy te płytki, jak mam ten kabel podpięty. Bo nic mi nie szkodzi na przeszkodzie, aby to zweryfikować, czy to w ogóle się zgłasza, działa.
Spróbujmy. Czy zaprogramuje, czy się wysypie. Dokładnie. Mamy, że programowanie nie odpowiada, czyli ta płytka jest jeszcze raz do zrobienia. COM 15, zgadza się. Zobaczmy. Ta płytka również nie odpowiada. Jest programming not responding, czyli te płytki są na pewno trzaśnięte, więc zaraz je sobie ponownie podłączymy i zaczniemy je ratować. A tak jak mówiłem, tutaj ratowanie jest banalnie proste, bo te płytki mają po prostu uszkodzonego bootloadera. A tak jak mówiłem, mamy tu przygotowaną naszą główną wersję naszego programatora, czyli nasz Arduino Uno służy jako baza. Jest wgrany w nim programator, znaczy jako Arduino ISP. Dobra. Masa. I teraz tak. Fioletowy u góry pod D13, jak dobrze pamiętam. I muszę to sobie rzucić na ściągawkę. D13 do D13. Dobra. I mamy tak. Szary to jest D12. Biały D11. Te kabelki też tu swoje mamy do życzenia, można powiedzieć, odnośnie tych przewodów. Nie wiem, czemu to panowie Chińczycy tak słabo robią. Ale cóż zrobić, słuchajcie. Takie nam teraz różne wersje tych Arduino dostarczają. To się czasami kupy nie trzyma. Dobra, mamy podpięte. Zasilanie się świeci. To co, moi drodzy, próbujemy częścią ISP. Weryfikujmy, czy zaprogramujemy i wypalimy ponownie bootloadera. COM 9 to się zgadza. Arduino Nano, wypal bootloadera. O, płytka była problematyczna, mamy wypalony, słuchajcie, bootloader. Przeszło bez najmniejszych problemów, nie rzuciło nam żadnym błędem, jak widzieliście. Czyli ta płytka jest uratowana. Bierzmy się teraz za kolejną płyteczkę. To odłożę na bok i będziemy, słuchajcie, sprawdzać kolejne, czy działają, a to będziemy lecieć hurtowo, słuchajcie. Widzę, że te przewody są naprawdę mega słabe. Dobra. No to co, moi drodzy, mamy kolejną wersję płyteczki podpiętej. No to co, wypalamy bootloadera. Leci. Wypalone, poszło, mamy zaprogramowane. No właśnie nie,
to jest to, że trzeba po prostu po każdym razem marku trzeba ogarniać to. Mariusz, wiesz co, to jest transmisja u mnie zadawana w 2 streamach, pionowym jak również poziomym. Link, który czasami tutaj przeklejam. Jakbym Marek, jakbym Cię mógł prosić, przeklej streama poziomego na pionowym, tak aby tam widzowie mogli więcej zobaczyć po prostu. Bo tam ja trochę wyżej w komentarzu gdzieś wklejałem właśnie linka do tych streamów, ale pewno to nie jest dostępne, jak ktoś trochę później wskoczył. Słuchajcie, mamy tą wersję zrobioną, czyli te 2 płytki nam się też udało zrobić. Teraz spróbujmy zrobić takim mykiem to, co mówiłem. Tu mam płytkę, która nie jest jeszcze polutowana, nie mamy gold pinów lutowanych i nie mamy też złącza ISP. I nasze Arduino ma tutaj, tak już Wam pokazałem na początku, piny do programowania. Spróbujmy sobie tą płyteczkę zaprogramować, bazując na tych pinach właśnie u góry. On ma tylko stykać, nic więcej, mam jej tylko zastyk. O, to ją tutaj widzicie. Ja ją wcisnąłem, jest na tych pinach trochę krzywo, ale zastyk jest. Najważniejsze, że powinno się to udać zaprogramować. No to co, lecimy. Płyteczka nam wystartowała, coś tam się zaczęło, PWR się świeci. To co, odpalamy okienko i wypalamy bootloadera. O, i tu nam walnęło błąd. Signature for double check connection. To wiecie co, to tak by się zdarzyło, że tutaj mamy wszystko na tej płytce chyba zrobione. Tak mi się wydaje, ale... Dobra, wygląda na to, że ta płytka nas nie lubi za bardzo. Pewno nie styka. Dobra, tą się zajmiemy, słuchajcie, później. Wlutujemy sobie goldpiny i ją przeprogramujemy. Dobra, no to co, moi drodzy, lecimy kolejne płytki. Tak jak Wam mówiłem, ja mam tych płytek tu w kartoniku jeszcze 5. Jak mówiłem, one są niepotwierane. Nówka, cewka, finkiel. I niestety wszystkie, które przyszły do mnie, wszystkie były z walniętymi bootloaderami, że każda nasza tutaj próba załadowania czegokolwiek kończyła się tym, że się to po prostu wykrzeczało. Dobra, podpinamy się pod D13. Tutaj mam akurat goldpiny wlutowane już. Znowu muszę się posłużyć moją ściągawką, jak ja tutaj to robiłem. Szary jest D12. Witaj Zdzisiu, siemanko, siemanko, witamy. Dobra, i tutaj mamy taką wielką trójcę i też trzeba ją uważać, żeby dobrze podpiąć, bo jak ją źle podepniemy, to sfajczymy jedno Arduino, jeszcze tutaj sobie zwarcie zrobię. A że to leci wszystko z zasilania z kompa, to prawdopodobnie nam transmisję też urwie. 5V RST GND. Dobra. Podpięte.
Dobra, lecimy, słuchajcie, z kolejną płyteczką. Zróbmy sobie restart. Dobra, płyteczka zastartowało. To co? Próbujmy skomunikować się z tą płytką i wypalić bootloadera. Tu mamy, albo nam gdzieś coś nie styka, albo ta płytka ma działającego bootloadera. Teraz spróbujmy jeszcze za chwilę i lecimy. Kolejna próba. Czekajcie, czy ja gdzieś tutaj nie podmyliłem tych przewodów D12. Dobra, już mamy komunikację. Gdzieś nie styka, nie powiem co, goldpin. Naprawdę te kable są masakryczne. Dobra, lecimy szat. Wypal bootloadera. Komunikuje się. Leci wypalanko. Zakończono. Wypalone. Wiesz coś, dzisiu? Powiem tak, mam kupione ileś sztuk nówek zapakowane, one są jeszcze nieotwarte po prostu w woreczkach. I problem jest taki, że każda z tych płytek ma po prostu uwalony bootloader na tych płytkach. Problem jest taki, że w momencie jak chcemy tą płytkę podłączyć do komputera i zaprogramować, niestety z dzisiu nie idzie wgrać oprogramowanie. Wiadomo, można kupić nową płytkę, ale pytanie, czy trafisz na działającą w 100%, czy po prostu będzie podobna sytuacja jak tutaj. W związku z czym to, co tutaj mam, to tak, Arduino Uno przerobiłem sobie na programator ISP. Ładuje się tutaj pinami do transmisji. Reset zablokowany kondensatorkiem 10 mikro. No i drugi programator, kolejna płytka podpięta w tryb bootowania, nazwijmy to wypalania bootloadera i musi to działać. I przy każdym takim tym śmiga bez najmniejszych tutaj, słuchaj, problemów. No niestety trafia się i to często się trafia na takie płytki, z tego względu, że są to tanie chińskie klony. Jakby to było, nazwijmy po imieniu, normalne, nie byłoby jakichś tam większych problemów, a że są to chińskie klony, do tego jeszcze tanie, gdzie wgrywane są, no nie powiem co, na kolanie zapewne. No i wiadomo, robią często problemy te płytki. Tu sobie ją wrzucimy. Więc taka naprawa dla nas jest, wiesz, bardzo szybka. O, tutaj co o dziwo, mamy blinka wgranego, bo widzę, że blink mruga. Ale pytanie, że on tak nie zadziała. Jedenastka, więc tu w tym przypadku dzisiaj jakby nie patrzeć, chwila zabawy, wiesz, z przeprogramowaniem i uda nam się, o, leci bootowalnie, wypalamy. Mamy problem z synchronizacją, gdzieś któryś pin znowu nam nie odpowiada.
Mówię, te piny po prostu, gold piny to są takie jednorazówki po prostu i trzeba odpowiednio dokładnie przeprogramować i taka płytka nam działa, no na to nic nie poradzimy, no Chińczycy masakrycznie to na szybko robią, gdzieś jest wrzucone nie do końca, to programowanie trzeba czasami poprawiać. W tej chwili widzimy, mam problem z wrzuceniem, się wysypuje, zablokowałem port komunikacyjny, dobra, zróbmy mu restarta. Co? Tutaj mi nie kontaktują te głupie piny, no kurde. To jest masakra przecież. Jak tak może być, że chcemy... tak, domyślnie jest tak grywane, Marku, dokładnie, zgadza się. Dobra, teraz powinno się udać, jeszcze raz. O, i jest wgrane, migło potwierdziło i mamy zaprogramowany nowy bootloader wypalony w naszej kostce. Tak widzicie, lekko ruszyłem, bo się power zaświecił. No po prostu jest masakra, można powiedzieć, z tymi niestety przewodami, a to są nówki przewody, które gdzieś tutaj miałem świeżo co kupione. Dobra, mamy nasze kolejne nano do przygotowania. Już nawet myślałem, żeby przygotować taką płytkę tylko do wkładania z pinami. Dobra, blink jest wgrany, bo widać, że jest fabrycznie przez pana Chińczyka wrzucony, ale nas interesuje bootloader. Dobra, wypalamy bootloadera. O, i zakończyło się sukcesem, bez problemu i nowy bootloader jest wgrany. Czyli jak widzicie, idzie szybko. A tutaj właśnie jest problem, to co Marek powiedział, że niestety Atmegi no drogie są. Ja ostatnio teraz kupiłem parę kostek nowych na potrzeby kilku projektów, które będę pokazywał na kanale. To kurde, powiem wam, że majątek dosłownie zapłaciłem. Zaraz wam je pokażę. O, mamy zasilanie, blink domyślny mruga. No to lecimy z wypalaniem bootloadera. Mamy, leci, bootloader wypalony, zakończone pomyślnie. Oczywiście kostka sformatowana, nie ma blinka już, tak więc jest ok. Czyli na razie z tą jedną mamy problem, ale tamtą sobie zrobimy, słuchajcie, bluetooth gold piny i sobie po prostu gold pinami to podłączymy. I nie będzie najmniejszego według mnie problemu, że nam coś nie będzie chciało działać. A później wam pokażę, czy może już nie dzisiaj, ale może jutro zbudujemy sobie programator właśnie do kostek Atiny 85. Dobra, dociskam przewody i one
działają, czyli są to niestety blaszki wewnątrz okant D. Wypalamy bootloadera, leci, programuje się. Zakończony sukcesem, słuchajcie. I mówiłem o tych kostkach. Tutaj mam właśnie nowe kostki, o których tutaj wam już wspominałem. No, są zabezpieczone. One są w podstawce 8-nóżkowej, klasycznej. Mam 8 takich kostek. Attini, Admegi 85. No dalej ich tam ostrość złapię. O. I słuchajcie, te 5 kostek, które tutaj mam, zapłaciłem prawie 60 zł. Więc no, masakra wam powiem. Więc czasami tutaj warto gdzieś uratować. Jak masz gdzieś właśnie jakieś płytki z takimi fajnymi kostkami właśnie, które można przeprogramować, wyzerować i je wykorzystać, warto. Od razu mówię, że warto, bo nie ma wtedy najmniejszego problemu, że nam to nie będzie coś działało czy coś, więc jest to do ogarnięcia. Dobra, czyli tamta płytka nam nie chciała, słuchajcie, działać. No to tak, zróbmy sobie to, na chwilę wyłączmy. No, dokładnie. Dobra, słuchajcie, tu był problem, że nie chciało się nam z tym złączem programowania zaprogramować. Gdzieś nie styka po prostu. Wykorzystamy goldpinki, które były w zestawie i sobie po prostu wlutujemy serię tutaj goldpinów i o, coś takiego po prostu zaraz polutujemy i tą kostkę również naprawimy. A raczej naprawimy, przeformatujemy ją. Tylko poczekajcie, muszę iść po żółtą podstawkę albo czarną, by móc ładnie, równo dobra, mamy jedną. Siemanko Łukasz, witaj. Dobra, mamy nasze tutaj uniwersalną podstaweczkę. Jak już kiedyś wam mówiłem, że ja lubię włożyć sobie taką podstawkę Arduino, czy o jakikolwiek inny moduł i mamy idealnie równo piny i możemy sobie teraz śmiało to przelutować. A jak przelutujemy, możemy się skupić na przeprogramowaniu. Wykorzystamy sobie grot nożowy. I sobie teraz, słuchajcie, to mogę na chwilę zminimalizować, bo już nie będziemy nic na razie programować. Na razie sobie to przelutujemy. Spoko, Zdzisiu, dzięki, że wpadłeś, chociaż na chwilę, zawsze miło. Dzięki wielkie, Zdzisiu.
Dobra, na razie ta strona jest przelutowana. Zaraz sobie jeszcze ją topnikiem ładnie wyrównamy. Dobra. Pinów do ISP do programowania nie wrzucam. Serwis Piotr, witaj, siemaneczko, siemaneczko, witaj. Sobie na szybciutko pyknę tym naszym topnikiem. Ja wiem, pinów do ISP nie będę wrzucał. Ja rzadko kiedy to wykorzystuję. Dobra. Dobra, mamy przylutowane. Wyłączam stację, słuchajcie, i weźmiemy się zaraz za przeczyszczenie tych pinów na płyteczce. To słuchajcie, u mnie jeszcze burzy nie było, ale coś tam zapowiadają. Dobra, piny są ładnie równiutko, fajno to wyszło. Dobra, tu wrzucę na razie to. To jest nasza zalałem sobie to IPą. Nasza szczoteczka do czyszczenia, antystatyczna. Muszę w końcu te chusteczki bezpyłowe przywieźć z magazynu do czyszczenia płytek właśnie z pozostałości topnika, bo jest to naprawdę bardzo fajne w czyszczeniu. No to z tego co pamiętam, to była firma Kimtech. Gdzieś na którychś filmach pokazywałem wam tam właśnie fajne chusteczki do czyszczenia. Bardzo fajne, naprawdę rewelacyjne. Warto zainwestować. Tak więc zaraz sobie tego małego paskuda podepniemy normalnie do naszego tutaj Arduino matki. Mam jeszcze, kupiłem akurat 2 sztuki w wersji właśnie Arduino na USB-C. One są jeszcze zapakowane, jeszcze ich nie otwierałem, więc nie mam pojęcia, jak tam wygląda sprawa bootloadera. Czy jest bootloader działający, czy jest bootloader właśnie problematyczny. Dobra, mamy tą płyteczkę ogarniętą, polutowaną. To co? Przekładamy sobie nasze okablowanie. Dobra, mamy to.
No to co? Podpinamy nasz przewód do programatora na Arduino. Płyteczka się załączyła. Coś tam się zaczyna na tej płyteczce dziać. Dobra. I teraz tak. Pyk. O, missing programmer. A, dobra. To już nie ten szkic. ISP ma być to. O, ciekawe wam powiem. Pytanie, czy w ogóle ta płytka się prawidłowo double check chip for use carry the regards upload kodu exit status 1. Może on już posiada. Mi się wydaje, że może on posiadać po prostu nowego bootloadera. I tu w naszym wypadku nie trzeba tego będzie robić. Wychodzi na to, że słuchajcie, tu w tej wersji inaczej nie trzeba będzie chyba robić. Dobra, to wyjdzie w praniu. To co, ja to rozłączam z tego naszego tutaj programowania. Programator na Arduino Uno, naprawdę godna rzecz. To co, lecimy sobie programować po kolei każde nasze Arduino. To są, możemy odłożyć na bok. Te wszystkie plus to, które robi nam ten mały problem. No cały czas widzę, świeci się na TX-ie. Ciekawe. Dobra, spróbujmy sobie do tego wgrać Blinka. Zobaczmy, czy tak. Zgłosił się, no niby pokazał COM15. No dobra. Spróbujmy. Dobra, mamy jakiś problem z tym Arduino. Tą wersję akurat. Nie może się prawidłowo synchronizować, żeby to wrzucić. Czyli z tym będzie jakiś inny jeszcze problem. Paziu, witaj, siemanko. Tak, lutowałem. Programator, wszystko ustawione. Missing. Dobra, ten jest jakiś problematyczny. To będzie do jeszcze weryfikowania. Dobra, lecimy te, które przeflaszowaliśmy. Dobra, jest zielona diodka, power się świeci. Tak więc zobaczmy tak. Arduino Nano jest. COM15 jest. Kompilujemy, wgrywamy oczywiście Blinka. Zaraz zobaczymy, czy nam będzie przesyła dane. Jest, słuchajcie, zobaczcie, kolejny, tak jak mówiłem, ogarnięty. Proszę bardzo, żeby nie było, mruga na czerwono. Czyli ten mamy zaprogramowany. No to lecimy, słuchajcie, kolejny. Tak
jak mówiłem, one są przeflaszowane. Na nowo mamy wgrany bootloader. Są wyzerowane te pamięci. Jest power na zielono. Wgrywamy kompilowanie i przesyłanie. Mamy blinka, czyli kolejny moduł mamy ogarnięty, słuchajcie, i on działa. Czyli mamy już 3 do 1. Lecimy kolejny moduł. Jest power, czyli wystartował nam, pamięć jest czysta. Programujemy. Leci programowanie, cyk. Dziękuję. Blink załadowany. Żeby nie było, proszę, mruga na czerwono. Czyli kolejny moduł uratowany. Czyli tak zwane 4.1. Kolejny moduł. Jest power. No to co? Programujemy. Czysty blink, bez jakichś tam udziwnień. Kompiluję i leci wgrywanko. Transmisja jest blink. Czyli mamy 5.1. Jest power. Kompilacja. Wgrywanie. Jest gotowy. Blink załadowany. Czyli mamy kolejną płytkę uratowaną. Wiesz co? Ja mam jeszcze na tyle dobry wzrok, że jeszcze mi się udało to w miarę sensownie polutować, ale nie ukrywam, że czasami jak mam jakieś trudne miejsce dostępu do jakiegoś tam elementu, staram się po prostu użyć, na przykład jak muszę na szybko, telefon na statywie, dobrze ustawione zbliżenie i po prostu w trybie wideo włączony, przybliżony tryb makro i damy radę takie coś polutować. Dobra, kolejna płytka załadowana, świeci się na zielono. To co? Programujemy. Kompilacja szkicu, wysyłka, zaprogramowanie i jest. Blink gotowy. No. Czyli mamy już 3, 6, 7, 8 płytka. Jeszcze gdzieś tu miałem 2 do zrobienia. Power się świeci. Lecimy z programowaniem. Kompilacja. Przesył. I jest. Blink załadowany. Mamy to, panowie, słuchajcie, wrzucone. Tak więc mamy, jak zobaczyć, widzicie, 8 na razie 8 płytek Arduino uratowanych, w pełni zaprogramowane, w pełni uruchomione. Wiesz co, Paziu, ja używam bardzo ostrych grotów. Żadnych manipulatorów czy innych rzeczy nie używam. To akurat widzę, że cyna mi się poblepiała, ale na przykład zobacz, mam bardzo ostre groty. Tu mam taki grocik, trochę mam nożówkę. Tu jest lekko taki zakrzywiony do lutowania. Spokojnie dajemy radę tymi grotami. To są akurat T12, ale mam jeszcze 2, 4, 5, mam 210 jeszcze też do lutowania, tak więc one są jeszcze cieńsze, właśnie typowo do takich elementów, jak masz w telefonach. No dokładnie, daję jeszcze radę, słuchaj. Dobra, słuchajcie, mamy tą jedną wersję tutaj, tą jak widzicie, i ona robi nam Kinder niespodziankę, jak to się mówi.
Pytanie zasadnicze, czemu nie chce się tak łatwo zaprogramować, a mogłaby. Te 8 sztuk, jak widzicie, naprawiliśmy, śmiga bez najmniejszego problemu, a ta nie chce się przeprogramować. Jeszcze mamy inny sposób. O, cały czas świeci mi transmit, a nie powinien. Chyba że jest rypnięty ten układ tutaj. A tak to wygląda, słuchajcie, jak mamy właśnie te dziwne czasami płytki klonów, że są właśnie z nimi najróżniejsze czasami przypadłości. Zobaczymy, czy nam się uda tą płytkę wyczyścić. Oczywiście płytka nieznana. Czekajcie, coś ta płytka mi tutaj nadaje. No, próbuję odbierać dane widzę w monitorze szeregowym z portów analogowych, bo widzę różnicę tutaj. Dobra, spróbujmy jeszcze raz naszym tutaj programatorem, który mamy ogarnięty. Linia zasilania 5V, reset i masa. Witam wszystkie osoby, które się tutaj pojawiały i obserwują, a się nie odzywają. Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Siemaneczko, witajcie. I teraz tak. D13 to jest tutaj resecik. O, pyk. I żebym znowu nie dał gdzieś ciała. Biały jest 11. Czyli tak, tu jest szary, tu jest 11, czyli biały. Dobra, mamy to, no słuchajcie, znowu podłączone.
podpinamy pod nasz tutaj programator. I teraz znowu się musimy przełączyć na ten nasz drugi szkic. I spróbujmy sobie to jeszcze raz. Tu jest Nano.com przez Uno. Tu mamy programator. No to co? Lecimy. Spróbujmy wgrać starszą wersję bootloadera. Może się uda. Muszę się popytać, co to jest za ząg z tym błędem. Tak jakby chip był trochę też inny. Czy mamy tutaj 0F? Jest wersja PB chyba. Musimy poszukać wersji chipa 328 PB. Może się nam, słuchajcie, uda. I zaraz sobie to weźmiemy. Hold. Dobra, tutaj widzę, że nie mam. Menadżer płytek. Sobie zaktualizujemy nowsze pakiety do płytek i zaraz spróbujemy sobie to jeszcze raz przeflaszować. Zaraz zobaczymy, czy to się uda.
Nie wiem jak u was, moi drodzy, ale u mnie się bardzo mocno właśnie rozpadało. Dobra, mamy zainstalowane i teraz spróbujmy sobie płyteczki, mamy tego. Tak, zgadza się, Marku. Właśnie sobie robię aktualizację pakietów, bo prawdopodobnie na tej małej płytce tutaj siedzi wersja nowsza właśnie Atmegi i po prostu ja mam to ustawione jako 328p, a on woła jako 328pb. I tutaj może być właśnie ten problem, że on się inaczej zgłasza i ta płytka się nie chce no, zaktualizować po prostu. Kurczę, i tak tego nie widzę. Dziwne. Tak, coś takiego, Marku. Tu chodzi o to, że powiększałem bazę różnych płytek, które są dostępne, różnych klonów do Arduino IDE właśnie. Tylko najgorsze jest to, że ja tu klikam w menu, ja tu widzę to menu, a u was tylko widać na ekraniku w podglądzie, po prostu jak tylko myszką ruszam, tak jakoś, nie wiem, dziwny po prostu jest ten podgląd, no nic na to nie poradzę. Ale i tak jeszcze nie jest to. Dobra, musimy sobie tutaj jedną rzecz jeszcze w ustawieniach, preferencjach zrobić. Czekajcie, oczywiście jest niezbędna do tego klawiatura. Z tego względu, że muszę to w tych płytkach w konfiguracji podopisywać kolejną tę opcję. Dobra, coś tam leci. Oj.
Lecimy jeszcze raz. Narzędzia, płytki, menadżer płytek. Teraz musimy poszukać jeszcze raz mini. Jest. Najnowsza wersja. Zainstaluj. Czyli jeszcze raz rozszerzamy sobie parametry płytek. Może tym razem się uda. Zaraz zobaczymy. Typowo potrzebna jest płyteczka właśnie z tą nową wersją właśnie Atmegi. Jeżeli to będzie, to jest wtedy szansa, że nam się tutaj ten układ zatrybi i zadziała. Dobra, mamy zainstalowane. Płyteczki mogę wygasić. I mamy tak, narzędzia jeszcze raz. Menu. Minicore. Atmega 328. Jest coś takiego. I tutaj mamy wariant PB. O. Dobra. I spróbujmy teraz programator. Dobra, programator się nam przeczył. Dobra, momento. Arduino ISP, tak musi być. I słuchajcie, udało się. Czyli tak jak było tutaj wspomniane, ta płytka, którą tutaj mam, ta malutkie, małe ustrojstwo ma najnowszą wersję Atmegi 328. Nie jest to samo co na tych kostkach i po prostu żeby ją przeflaszować, trzeba było troszkę pokombinować i w związku z tym musieliśmy doinstalować pakiet Minicore, z tego wybrać wariant już nie 328P, tak jak mieliśmy na tych tutaj płytkach, tylko 328PB, czyli ta wersja troszkę tam poprawiona, unowocześniona. I w tym momencie wypaliliśmy sobie bootloadera i przeszło. Mamy to zaprogramowane, więc tutaj nie mamy najmniejszego problemu. Dzięki temu kostka się wyzerowała. Już się nie pali nam TX, czyli nie ma transmisji. Czyli teoretycznie, jak ja sobie w tej chwili wezmę, odłożę klawiaturę na bok, słuchajcie, rozłączę ten nasz programator i weźmy sobie tak, odłączmy tylko te transmisje, żeby nam tutaj to wszystko nie bruździło. Dobra. Podpinam nasz przewód zasilania i komunikacji USB. Pali się tylko power, czyli format kostki, nowy bootloader, transmit już nie działa. No to dobrze, bierzemy się za wgranie naszego zwykłego, klasycznego blinka. Czekajcie, sobie muszę ustawić kosteczki. Nano. Port 15. I wgrywamy. Dobra, kompilacja szkicu, kopiowanie. O, poczekajcie, mam błąd synchronizacji jeszcze. Dobra, nie odpowiada. Czyli nie jest to ta kosteczka. Dobra, poprawmy sobie od razu. Minicore 328. Wersja
PB. Bootloader jest na warcie 0. Ładujemy. Przesyłanie. I jak to się mówi, blink załadowany. Mruga ładnie na czerwono. Proszę bardzo, żeby nie było, że Bartek kłamie. Blink działa. Proszę bardzo. Trzeba było małym sposobem. Zresztą też widzicie tutaj, że warning app data found in Intel hex file. Dziwne. Blink app EP. Nie wnikam, czemu akurat tak. Trzeba po prostu pamiętać, że teraz te nowsze płytki, klony, które się pojawiają na tych nowszych rewizjach Atmegi, potrzebują po prostu innej konfiguracji dla tej płyteczki, dla tej Atmegi. Czyli lecimy typowo Atmega 328 i trzeba pamiętać, że wybieramy wariant 328PB i dzięki temu mamy zaprogramowane, jest płyteczka odpalona, śmiga, działa, wgrany blink, czyli jak to się mówi 9:0. Słuchajcie, wszystkie 9 płytek mamy zrobionych. Gdzieś jeszcze miałem jedną płytkę, bo było 10, ale widzę, że jej tutaj chyba nie wyhaczyłem jeszcze, ale ona mi wpadnie w ręce, więc prędzej czy później nie będzie problemu, żeby ją również przeprogramować. Ale tak jak Wam mówiłem, najprostszy sposób. Szkoda wyrzucać, bo same kostki pamięci Atmegi no niestety są drogie. Ja tych Arduino, jak widzicie, tu mam 8 sztuk. Też co niektórym widzom, pamiętam, też wysłałem. Tutaj dostała od nas kiedyś Magda, RPMO dostał też jedną taką kostkę. Nie wiem, czy chyba do Marka wysyłałem też, nie pamiętam już nawet. Tak więc miałem tych Arduino dosyć dużo i jeszcze gdzieś leżą pewno w kartonach w magazynie. Kupione były na AliExpressie hurtowo, bo była dosyć tania i okazja. No i wiecie, nie spodziewałem się, że wszystkie będą miały ubitego bootloadera. Efekt, jak widzicie, dzisiaj się skupiliśmy na takiej naprawie programistycznej, gdzie wykorzystaliśmy sobie nasze tutaj sprawne Arduino Uno. Przerobiliśmy je sobie na programator. Jak widzicie, tutaj mam kądzia wlutowanego pod linię resetu, żeby nam się ten, nazwijmy to, zmodyfikowany programator nie resetował. I mamy podpięte plus minus zasilania, 4 linie komunikacyjne i 6 przewodami podpinamy po prostu nasze kolejne Arduino i jesteśmy w stanie uratować je, jak to się mówi, do naszych projektów. No tak jak tu wspominałem, zrobiłem to z tego względu, że będziemy budować programator dla właśnie tych małych kosteczek, które tutaj mam. Atmegi Etini 85. Specjalnie kupiłem, bo będziemy robić fajny mały projekt kostki do gry, gdzie będziemy sterować 7 diodami i będzie to zrobione typowo na tej jednej kostce. Jeden przycisk do losowania właśnie jak gdyby rzutu kosteczką i będziemy sobie właśnie taką jedną płytkę wykorzystywać jako programator. Oczywiście będzie podstawka ZIF-a, tutaj już mam przygotowane, już kiedyś kupiłem właśnie do takich celów. Proszę bardzo, będzie taka podstaweczka ZIF-owa. Będziemy sobie tutaj w podstawkę wkładać właśnie naszą Atmegę.
zabezpieczać tą wajchą, nazwijmy się to. No i to oczywiście piny będą odpowiednio polutowane, podłączone właśnie do Arduino i zbudujemy sobie taki mały, prosty, półprofesjonalny programator. Będą oczywiście diody kontrolne, będzie dioda zielona, żółta i czerwona, która będzie nam sygnalizowała pracę naszego programatora, czyli będzie podstawka Arduino Nano, bo szkoda mi tego dużego Uno, bo to w sumie tak naprawdę jedno i to samo, z tą różnicą, że tu mamy troszkę mniej niektórych portów, tam mamy więcej portów, co niektóre jakieś tam zasilania, podwójne masy i inne rzeczy. I tak naprawdę tego mi szkoda, tych mam dużo, więc te wykorzystamy. No i jeszcze diody, parę rezystorków. Wykorzystamy sobie jakiś stabilizator napięcia do tego, aby zasilić nasz układ jeszcze z dodatkowego zasilacza, na przykład 5V, jak będzie potrzeba. A jeżeli nie, no to wykorzystamy opcję taką, że podczepimy się tutaj dwoma przewodami od spodu pod tego Stalaka CH340. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba 5., 6. nóżka, ale mogę się mylić, typowo odpowiedzialne za wejście i transmisję USB. Wyprowadzimy ją sobie i mam złącza już też kupione USB-C, takie uniwersalne, i po prostu pod to będziemy się podłączać z tego względu, że idźmy trochę do przodu. Ja tych przewodów właśnie USB-C mam całe mnóstwo, więc zróbmy taki ujednolicony sobie programator, żebyśmy nie musieli szukać, jak tutaj mam specjalnie przewód od kamery, który sporadycznie używam, ale jest używany. No i wszystko zróbmy sobie na USB-C. I nasz programator będzie na wersję właśnie USB-C. Wgramy sobie tam program i dzięki temu będziemy w stanie programować sobie, słuchajcie, właśnie te małe kostki Tiny85 bez najmniejszego problemu. Nie trzeba będzie stosować żadnych jakichś tutaj, nie wiem, wymyślnych zewnętrznych, wiecie, programatorów czy innych rzeczy, tylko wykorzystamy do tego celu zwykły mikrokontroler Arduino Nano z wrzuconym odpowiednim programem. To się będzie komunikowało. Zrobimy sobie sterowanie właśnie po diodach, sygnalizowanie, tryb pracy, podstawka ZIF i będzie można programować właśnie te kosteczki, bo tak tutaj widzieliście, mamy ten nasz projekt, który, jak mieliście okazję zobaczyć, był na jakiś czas temu pokazywany na postach na YouTubie, ale to jest wersja demo na razie naszej kostki. Mamy tylko 4 diody, czyli 4 sekwencje LEDów. Tutaj mamy przycisk do losowania, no i wiadomo, komunikacja USB i oczywiście siedzi tutaj w wersji SMD Tiny85 kostka, ale w związku z tym, że mamy tą komunikację po tym USB-ku, jak ja sobie tutaj podpinam zasilanie czy inne sygnały, no powiedzmy, że działa to w połowie, ale przy próbie wymuszania pracy na komunikację i do programowania nie chce to do końca działać. W związku z tym jestem zmuszony właśnie tą wersję programatora po prostu nie używać. Będziemy sobie zrobimy programator na dużym Arduino. Podstawka, zaprogramujemy kostkę wyciągniemy, samą kostkę podepniemy tylko pod zasilanie plus, minus i nic więcej nie będziemy, słuchajcie, używać. Bo tutaj mamy pełną komunikację właśnie do Stalaka, po USB-ku, jak widzicie, no i to mi tutaj, powiedzmy, działa to, ale nie wiem, czy pamiętacie, pisałem w poście, że chcę użyć opcji Deep Sleep dla tej kostki, że jeżeli gracz nie będzie używał rzutów, to kostka będzie mogła przejść w tryb uśpienia, dzięki czemu bateria będzie o wiele, wiele dłużej wytrzymywała. W tym przypadku właśnie chcę skorzystać z tej funkcji właśnie Deep Sleepa, no i w tym przypadku na tej płytce nie chce mi to Holender działać prawidłowo, z tego względu właśnie, że tutaj jest ta
powiedzmy wymuszona komunikacja po porcie USB. No i trochę mi to bruździ i właśnie z tego względu, moi drodzy, powstał ten pomysł, żeby zbudować programator właśnie na takiej płyteczce. Będziemy go sobie składać, zobaczę może jutro, przy kawie, na spokojnie, ale wszystko wyjdzie, słuchajcie, w praniu. Jak widzicie, udało się uratować wszystkie płytki. Najwięcej zabawy było z tą jedną, z tego względu, że była tu nowsza wersja chipa i troszkę nam tutaj narobiła drobnych problemów. Nie chciała się tak łatwo poddać, jak to się mówi, programowaniu, ale jak nie znacie, tak łatwo się nie poddaje, dzięki czemu nasz układ się po prostu poddał, zaprogramował się, zaktualizował, dzięki czemu mamy w pełni sprawną płytkę, co najważniejsze, działającą, nie wysyłającą jakichś dziwnych komunikatów z wejść analogowych, bo tak tutaj to działało, ale jest to ogarnięte. Tak więc, moi drodzy, mamy 2 godziny 4 minuty na liczniku. Na chwilę obecną byłoby to wszystko. Nie mam nic ciekawego na chwilę obecną, nic więcej do przygotowane tutaj dla Was. Mam pewien pomysł jeszcze z miernikiem częstotliwości, ale to zobaczę. Muszę tylko znaleźć te 2 płytki, bo gdzieś je odłożyłem i niestety nie mogę w pudełku znaleźć. I jeżeli znajdę, to może do tego tematu wrócimy w dniu jutrzejszym. Jeżeli nie, wrócimy do tematu później, a jutro będziemy sobie składać na jednym z live'ów właśnie ten programator. Z tego względu, że jeden z Was, widz z mojego kanału, tak jak wspominałem, przysłał mi paczkę, w której mam 3 rzeczy do naprawy. Jedną z nich jest wzmacniacz nasza polska WSK, na korytarzu właśnie czeka. Dzisiaj ją otwierałem, więc będzie na spokojnie ten temat do ogarnięcia. Jak również przysłał mi w paczce 2 płytki radioodbiornika. To jest radio, które składaliśmy też na naszym kanale jakiś czas temu. To są te chińskie radiowe, różne wersje klonów TDA 7088, SC 1088 i podobne. I tutaj nasz widz miał problem, że te 2 odbiorniki, które składał, nie chciały mu po prostu działać. Tak więc też się tymi płytkaczykami, słuchajcie, zajmiemy. Nazwijmy sobie jednego live'a, dosyć długiego. Na spokojnie spróbujemy te płytki uruchomić, przebadać je w ogóle, zweryfikować, czy przypadkiem gdzieś tutaj nie ma jakichś zwarć czy innych rzeczy. Przebadamy sobie, w razie W mamy do podmiany diody pojemnościowe. To są, jeżeli dobrze pamiętam, BB910. Mam tych diod chyba około 100, bo kupiłem jakiś czas temu. Mamy 2 scalaki radiowe, właśnie te SC1088. Też tutaj mam, bo sam kiedyś kupowałem do jednego radyjka jeszcze. Tak więc w razie W mamy do podmianki, to nie jest problem. Podmienimy, ale najważniejsze, że wcześniej, tak jak tu wspomniałem, chciałbym zbudować właśnie ten prosty miernik częstotliwości, który będzie można pod to radio podłączyć i zweryfikujemy sobie, czy ono w ogóle działa prawidłowo. Będziemy wiedzieć, czy w ogóle wyszukuje, leci po częstotliwościach, szuka stacji, czy w ogóle kostka żyje prawidłowo, ta tutaj, które są te 2 kostki radiowe, czy one żyją, czy działają, czy nie są przypadkiem czaśnięte, czy nie są to po prostu tak zwane pustki, dummy. Tak więc będzie to można na spokojnie na osobnym live'ie, słuchajcie, przebadać. Wiadomo, resztę układu niepotrzebne nam było, obudowy czy inne rzeczy. Sama płytka wystarczy. Też tutaj w pierwszej kolejności, co będę chciał zrobić, to tak już w przypadku mojego radyjka, które składałem, też to już wspominałem, że niestety pan Chińczyk ten rezystor mógł dać w wersji 0,125 W, czyli ten malutki. No niestety dał taką dużą wersję i tak brzydko to wygląda, jest to wygięte.
to też spróbujemy po prostu wymienić go na tą mniejszą moc, dzięki temu to będzie w miarę ładnie wyglądało. No i po prostu zostanie nam po sprawdzanie na pierwszym rzut oka wyczyszczenie płytki, bo z tego co widziałem, jedna płytka tutaj jest cała w topniku. Wyczyścić to trzeba będzie lutownicą, posprawdzać niektóre luty, bo też tu trochę lutów widziałem, które są dla mnie podejrzane. Te kostki na spokojnie trzeba będzie po prostu wziąć je, przelutować, bo widzę, że niby są ładnie polutowane, nie idealnie, ale są luty jakby niedolutowane do podłoża w kilku miejscach widziałem, więc też to sobie poprawimy, oczywiście tym grotem nożowym, więc to też nie jest problem. No i mówię, najważniejsze, przemierzyć, posprawdzać elementy, w razie W elementy po prostu podmienić na nowe, no i uruchomimy te płytki dla widza, a później jak to zrobimy, weźmiemy się za jego wzmacniacz właśnie, który nam tu przesłał. Jest to naprawdę też ciekawy temat do ugryzienia, więc jeszcze zobaczę, czy na live sobie dokładnie będziemy obadać temat, co tam jest do zrobienia. Posprawdzamy sobie to, co możemy na streamie, a resztę będę już robił poza streamem, typowo jako film, z tego względu, że tam trzeba dużo rzeczy poweryfikować, posprawdzać, przelutować, a tutaj po prostu znając nas, to wiecie, dużo pytań, dużo odpowiedzi i to, co można zrobić powiedzmy w pół godziny, robiłbym na live w 4 godziny, byśmy mieli troszkę różnych tutaj pytań, byście pytali, bym ja bym odpowiadał. Tak więc tym tematem będziemy się zajmować troszkę później. Tak więc, moi drodzy, mamy godzinę 22:14. Na dzień dzisiejszy wielkanocny wieczór. Byłoby to wszystko. Nic więcej tutaj dla Was, moi drodzy, nie mam. Tak więc serdeczne dzięki za to, że się tutaj pojawiliście. Chociaż w wersji okrojonej, bo wiadomo, dzisiaj święta, goście, znajomi, rodzina. Tak więc serdecznie Wam dziękuję za to, że się pojawiliście. Dzięki za subskrypcję, bo widziałem, że parę osób się subskrybowało na naszym kanale. Tak więc serdeczne dzięki. Dzięki również za komentarze, za łapki pod materiałami. Dzięki za wsparcie na kanale, tutaj wszystkim osobom, które się pojawiły. Tak więc też dla stałych naszych bywalców też tutaj będą planowane pewne niespodzianki, ale to niebawem o tym się dowiecie. Moi drodzy, życzę Wam spokojnej, świątecznego tutaj wieczoru. Do usłyszenia. Trzymajcie się, moi drodzy. Hej.